Scena dzień, noc. Jeżeli chcemy zaprezentować projekt w scenie dziennej, przede wszystkim musimy przełączyć się do zakładki światła i najlepiej wyłączyć całe oświetlenie. Jeśli w projekcie mamy ciemne przestrzenie, które będą wymagały doświetlenia, wówczas warto z listy świateł odnaleźć te, które dotyczą tych przestrzeni i je włączyć. Wyłączamy również pozycje światłopunktowe, natomiast włączamy światło słoneczne. Światło słoneczne zostało umieszczone na jednym z okien. Gdybyśmy chcieli zmienić położenie światła w projekcie, wystarczy zaznaczyć na przykład okno i prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Słońce świeci na obiekt. Wówczas możemy zmienić położenie światła. Na przykład chciałabym, żeby światło przechodziło przez okno skosie, zaznaczam okno, prawym przyciskiem myszy wybieram Słońce świeci na obiekt. Po zaznaczeniu światła słonecznego, jak widzimy, zostało ono skierowane na szybę okienną nad łóżkiem. Będzie to dobrze widać na widoku z góry. Środkowa linia jest to punkt zaczepienia światła słonecznego do szyby. Przechodzę z powrotem na widok 3D. Ponownie zaznaczam szybę na dużym oknie. Prawym wybieram Słońce świeci na obiekt. Wybieram światło słoneczne i widzimy, że wróciło do okna. Każdy z okien ma dodatkowo włączone emitery, które znajdują się na zewnątrz okna. Aby odnaleźć emitery w projekcie, wystarczy w pozycji powierzchni świecące włączyć literkę N. Pojawią się oznaczenia emiterów. Na przykład na dużym oknie jest to emiter numer 3. Wszystkie emitery mają włączoną emisję oraz podświetlenie na poziomie 19%. Możemy to zobaczyć z prawej strony okna we właściwości światła. Emitery te doświetlą nam wnętrze. Ustawiam kadr, przechodzę do zakładki Render i włączam Render Start. Po wyłączeniu świateł musimy również pamiętać, iż niektóre lampy noszą standardowo znamiona świecenia, mianowicie na przykład gdybyśmy włączyli tą kulę na górze, ona po zaświeceniu byłaby rozświetlona. W przypadku sceny dziennej te parametry powinny być wyłączone. Tak wygląda scena dzienna. Przejdę do łazienki. Gdybyśmy chcieli zmienić scenę na scenę nocną, możemy zmienić parametry na oknach po zaznaczeniu szyby okiennej. Prawym przyciskiem myszy wybiorę Zaznacz warstwę skrzydło okienne szyba. Podświetlą mi się wszystkie okna. Zmniejszę im jasność do poziomu, załóżmy 14%. Jak widzimy, program uwzględnił moją korektę. Przełączam się na zakładkę światła i wyłączam światło słoneczne. Wyłączę również emitery okien. Za oknem znajdują się widoki. Każdy z widoków ma włączone podświetlenie. Jest ono ustawione na poziomie około 20%. Podświetlenie może zostać włączone, jednak w tym przypadku warto w ustawieniach sceny zmienić tło ekranu, na przykład na ciemne. Tak wygląda pomieszczenie bez włączonego światła. Dzięki temu, że światła zostały wcześniej przeze mnie pogrupowane, mogę odnaleźć światło, którym chciałabym doświetlić wnętrze. Na przykład w sypialni na suficie mam lampę i ją włączę. Lampa po zaświeceniu ma ustawione we właściwościach światła natężenie na poziomie 50%. Zmieniłam wcześniej kolor światła, tak aby uzyskać chłodną barwę, ponieważ nie chciałam przekłamywać sceny kolorem światła.
W stylach mogę wybrać styl świecenia. Na przykład wybiorę styl numer 6, 2 razy na niego kliknęłam. Jak widzimy, zmienił się tutaj sposób świecenia lampy i zmniejszę natężenie. Jak zaznaczymy lampę, na przykład żarówkę, to we właściwościach światła na warstwie zewnętrznej żarówki możemy dodać na przykład 50% emisję, a wyłączę podświetlenie. W żarówce znajduje się również warstwa punkt świetlny bądź żarnik. Nadam mu podświetlenie na poziomie 100%. Zaznaczę żarówki na lampkach nocnych. Prawym przyciskiem myszy wybieram Zaznacz warstwy i podobnie jak w przypadku lampy na suficie dodam podświetlenie i emisję. Emisję zostawię na poziomie 50%, podświetlenie na około 80%. Gdyby ten stopień doświetlenia był zbyt mały, możemy również włączyć światła, które zostały przypisane do lampek nocnych. Mam je w tej chwili wyłączone, natomiast jak włączę świecenie, zobaczymy dodatkowe stożki o natężeniu 50%. Możemy dla tych stożków też wybrać styl świecenia, na przykład styl numer 5. Zmniejszam natężenie i skoryguję zakres. Zmniejszenie zakresu spowoduje, iż lampki będą mniej prześwietlały mi płaszczyznę, na które świecą. Widoki za oknem mają dodane domyślne podświetlenie, dlatego są widoczne w scenie. Gdybyśmy chcieli uzyskać scenę nocną bez widoków za oknem, wystarczy, iż na widokach mam widoki zgrupowane, dołączam jeszcze kolejny, wyłączymy podświetlenie. Wracając do sceny, projekt wygląda w tej chwili tak. Szczytam ustawienia żarówki ze stolika nocnego i przeniosę właściwości na lampę jedną i drugą. W korytarzu mam ten sam model lampy. Doświetliliśmy wnętrze. Zaznaczę lampy na suficie i skoryguję poziom emisji na około 20%. Podnoszę z powrotem podświetlenie. Jak widać w projekcie, program uwzględnił nasze zmiany. Również te lampy mają dodatkowo halogeny, które jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy włączyć. Przejdę do łazienki. Tak wygląda łazienka z włączoną tylko listwą LEDową. Nad lustrem mam 2 dodatkowe punkty. Zaznaczam jeden, prawym przyciskiem myszy wybieram Zaznacz warstwę. Dodam im emisję, podświetlenie. Mogę odszukać grupę łazienka lustro, włączyć oświetlenie dodatkowe. Domyślne stożki zmienię na przykład takie. Skoryguję natężenie oraz zakres. Jeśli chcemy zmienić styl świecenia, wystarczy przełączyć się na zakładce halogeny na style i wybrać inny styl. Pamiętajmy, że po wyborze stylu program ustawia nam natężenie do domyślnego.
Na podłodze przy wannie mam jeszcze 2 punkty świetlne. Zaznaczam szybkę jednego z nich. Jest to warstwa Illumin. Wybieram Zaznacz warstwę Illumin. Dodam tym warstwom również emisję i podświetlenie. Mam przygotowaną warstwę podłoga. Włączę źródła. Wybiorę styl. Na przykład styl 10. Zmniejszam natężenie oraz zakres. Każda zmiana stylu spowoduje inny charakter podświetlenia wnętrza. Pamiętajmy, że po zmianie stylu program przywraca nam natężenie do domyślnego. Tak prezentuje się projekt w scenie nocnej, którą przed chwilą ustawiliśmy. Zmniejszę ilość próbkowania. Mam włączoną redukcję szumu. Program przyspieszy mi obliczenia. Widzimy scenę nocną z włączonymi światłami. Dziękuję za uwagę.